Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu, w którym badam radiotelefony. Dzisiaj dzięki uprzejmości kolegi Łukasza mamy widoczny tutaj Retevis iLuns, chyba tak to się czyta, HD2. Jest to radiotelefon cyfrowo-analogowy z DMR-em. Obsługuje pasma VHF i UHF. Nie ma szerokiego odbiornika i innych żadnych tam dodatkowych funkcji jak kłaszęgi czy inne tego typu rzeczy. No i chcę mu się przyjrzeć oczywiście standardowo najbardziej jeśli chodzi o część radiową, jak to wygląda i czy spełnia parametry, jakie są dla takich urządzeń wymagane. No a przy okazji też powiem parę słów, bo jako że nie miałem takiego urządzenia jeszcze tutaj u siebie, obejrzałem troszkę, posłuchałem na nim, popatrzyłem, mam kilka uwag, nie opowiem dokładnie o jego wszystkich funkcjach, takie filmy robią myślę inne osoby, ja bardziej się skupiam na części radiowej i na takich podstawowych uwagach, o których kilku tutaj też wspomnę. Na radiotelefonu jest prosta instrukcja, gruba, ale gruba dlatego, że ona jest w 6 bodajże językach i nie ma w nim polskiego, oczywiście to standard. Także tutaj o podstawowych funkcjach się dowiemy. Radiotelefon jest dosyć duży. Dla porównania tutaj standardowy Quansheng. No więc jak widzimy różnica jest spora. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość, grubość zresztą też. Także troszeczkę to wszystko jest większe, więc dla tych, którzy lubią większych rozmiarów. Troszeczkę wzorowany na Motoroli, nie za dużo. Standardowo PTT, 2 klawisze funkcyjne, klawisz funkcyjny z góry. Radiotelefon jest sprzedawany jako wodoodporny, nazwijmy to. Nie testowałem tego, jako że nie moje urządzenie. W związku z tym ma zupełnie inne złącze akcesoriów, mikrofonu i głośnika, więc jest to złącze typowe dla Motoroli. Więc trzeba zastosować sobie, jeżeli chcemy podłączyć jacki, trzeba zastosować taką przejścióweczkę. Można oczywiście też podłączać tutaj akcesoria bezpośrednio z takim złączem. Co w tym urządzeniu ciekawego? No ono jest włączone w tej chwili. Już pierwsza uwaga moja. Tutaj urządzenie, no wiele tego typu urządzeń tego też nie ma oczywiście, także to nie jest jakaś wada, ale ja lubię to mieć, zwłaszcza w urządzeniach, które wygaszają ekran, których znowuż ja nie lubię. Pokrętło głośności, no tutaj radiotelefon nie reaguje. Pokrętło głośności jest prawdopodobnie typowo analogowe, nie jest połączone z częścią cyfrową, więc radiotelefon nie odkrywa jego położenia, tak jak na przykład Venetone, że przekręcenie pokrętłem powoduje zapalenie tutaj podświetlenia. Także tym nie zapalimy. Musimy coś zrobić, żeby wyświetlacz się zaświecił. No tutaj wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza powoduje rozświetlenie i w tym momencie po tym pierwszym przyciśnięciu nie jest wywoływana funkcja, na szczęście, tylko tak jakby przebudzenie wyświetlacza. 2 standardowo VFO, oczywiście odbiornik 1, także tutaj 2 rzeczy na raz nie posłuchamy. Możliwość zmiany VFO, możliwość zmiany trybu wyświetlania i pracy tylko z jednym lub z 2 VFA. Tutaj można sobie też podzielić, zamiast tego VFO jest zegar, jak ktoś lubi, to w menu się ustawia. Tryb VFO i Channel Mode, jak tu, i Frequency Mode, jak to tutaj lektor mówi. Lektor jest, bip jest, to wszystko oczywiście można włączyć, wyłączyć. Te funkcje są już standardowe chyba we wszystkich radiotelefonach. Menu jest dosyć rozbudowane, podzielone na menu główne, na menu dla pasma VFO pierwszego, drugiego, wiadomości, log połączeń, kontakty, ID radio, FM radio, no wiadomo GPS, tak, te urządzenie ma GPS-a i dosyć czułego, ładnie chodzi. Tutaj nie ma żadnego problemu, stojąc z tą anteną u mnie w oknie bez problemu złapał pozycję. Kodowanie, szyfrowanie właściwie i wersja, gdzie wyświetla tutaj nam wersję urządzenia. W menu głównym mamy podstawowe parametry, czyli squelch, ochronę baterii, AB time to chyba czas. Nie wiem, nie przeczytałem tego w instrukcji, DAB, PTT
Też tego nie doczytałem. Bluetooth, tak, urządzenie ma też Bluetootha dodatkowo. Głos, nazwy stref, Vox, wzmocnienie mikrofonu i wiele tutaj takich innych podstawowych funkcji, podświetlenie, dźwięki, blokady klawiatury, typ pracy, czy kanały, czy wyświetlanie częstotliwości, czy nazwę i tak dalej, zapisywanie kanałów, Roger Beep, ustawianie czasu, bipów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to są podstawowe rzeczy. Instrukcja podaje, że urządzenie ma, już Wam mówię, 3000 kanałów. Praca oczywiście, odstęp międzykanałowy, przepraszam, 12,5, 25, standardowy, czyli szeroki i wąski. Kroki oczywiście można inne ustawić. Moc podawana tutaj w tej instrukcji duża jest 5 W, ale z tego co wiem, to powinna być wersja, która daje więcej mocy. To się okaże na pomiarach. Jak widać w ustawieniach, mocy mamy dużą, średnią, małą i bardzo małą. Czyli ta bardzo mała to jest chyba pół wata, jak podaje instrukcja. No ale zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. No oczywiście jak wygląda czystość widmowa. Przez tą chwilę, co poużywałem ten radiotelefon, jakie rzeczy rzuciły się w oczy i w uszy. Po pierwsze, wygląda, że przy tej antenie i tych warunkach u mnie spokojnych, gdzie nie ma dużych sygnałów dookoła, ma bardzo dobrą czułość. Tutaj w trybie cyfrowym odbierałem lokalny system, nie amatorski, bo tu takich nie mam, powiedzmy lokalnych, no troszeczkę dalszych niż lokalnych, raczej chodziło mi, żeby sprawdzić. I nawet to urządzenie częściej w tym samym miejscu odbierało ten system niż Anytone. No tak jak wiemy, Anytone jest dobrym telefonem, aczkolwiek nie ma super czułości, za to ma odporność, więc w praktyce w terenie mogłoby się okazać zupełnie inaczej, że na tym nie usłyszymy, a na Anytone usłyszymy. Bardzo ładne audio, przynajmniej dla mnie, w części analogowej. W części cyfrowej znowuż, no te audio, jak wiecie, ja nie jestem ogólnie zwolennikiem cyfrówki i tego bełkotu, który tam słychać. Natomiast w tym ten dźwięk jest no, inny niż w większości innych cyfrowych urządzeń. Dla mnie jest nieprzyjemny, jeszcze bardziej niż te normalne. Jest taki bardziej wysokotonowy, skrzeczący. No tutaj mi się nie podobało. Nadawczo nie ma problemu, bo i cyfrowo, i analogowo z tego wychodziło dobrze. Co tu się mogę przyczepić tak na szybko? Zaraz pokażę to, co tak jeszcze pewnie w pomiarach wyjdzie, że to przeszkadza. Nie znalazłem, czy to się da wyłączyć, ale chyba się nie da, że w momencie odbioru wyświetla nam się taki ekranik z częstotliwością i CTCSS-em. Oczywiście on tu nie dekoduje tego CTCSS-a, tu pojawia się ten, który jest ustawiony i tak samo w czasie nadawania pojawia się czerwony tutaj ekranik z CTCSS-em. No i to wszystko ładnie, pięknie, ale jak jesteśmy w terenie, na przykład odbieramy jakiś sygnał, który będzie nam sztachetował, szatkował blokadą ze względu na efekt mobilowy i wejdziemy sobie na przykład w menu, będziemy chcieli coś poustawiać, to pierwsze otwarcie, każde to otwarcie nam będzie zaświecało ten zielony ekranik, więc tak jakby w tym momencie no właściwie nic nie ustawimy. Już jeden radiotelefon, chyba Radtel, był taki, który właśnie miał dokładnie ten sam efekt. Nie wiem, czemu to służy. Być może da się to gdzieś wyłączyć, ale jest to bardzo irytujące, kompletnie niepotrzebne. Zwłaszcza, że się pojawia no po każdym tutaj wyjściu, powrocie, to z powrotem to się pojawia. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pojawia się po ponownym otwarciu blokady. Tak jak widzieliście tu, jak nadawałem, to można sobie działać, ale wystarczy, że sygnał zniknie i się pojawi, to wróciło niestety od nowa. Także to taka uwaga funkcjonalna. Po raz kolejny coś takiego w tych urządzeniach jest, nie wiem kompletnie po co, bardziej to przeszkadza niż pomaga. Wyświetlacz, jak widzicie, kolorowy, pełne informacje odnośnie trybu. Czego nie ma? Jesteśmy tutaj w trybie jednego VFO.
mogę przełączyć te VFO, ale szczerze mówiąc nigdzie nie widzę, w którym VFO jestem, więc tak też trochę po omacku się działa. Teraz udało się włączyć obydwa, no więc mogę sobie przełączać, ale jeżeli jestem w trybie jednego VFO, no to nie widzę, gdzie w danej chwili jestem. Oczywiście tryb analogowy na cyfrowy można zmieniać. Jest tryb monitoringu w cyfrówce, więc można odbierać wszystko, co jest nadawane na danej częstotliwości. Nie trzeba ustawiać żadnych parametrów i wtedy radiotelefon nam to monitoruje. Oczywiście też można sobie ustawić, dla jakiego na przykład kolor koda miałby odbierać. Także to tak wygląda, jeżeli chodzi o to urządzenie. W ręku trzyma się dobrze, no troszkę waży, antena jest taka dosyć tutaj długa. Nie testowałem też jej radiowo tutaj, bo testy anten to zupełnie inna bajka. W tej chwili co zrobiłem? Zmieniłem tryb pracy. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o informacje, jeżeli chodzi o radiotelefon. Tutaj pudełko, w którym to przyszło, bardzo ładne. Jeśli chodzi o to, na pudełku jest znaczek C. Jak wiemy, znaczek C w dzisiejszych czasach jest tylko znacznikiem. Nie wiem, czy 50% urządzeń, oczywiście nie mówię o radiotelefonach, tylko ogólnie, czy chociaż 50% urządzeń posiadających znaczek C rzeczywiście spełnia normy C. To już jest taka fikcja jak większość chyba rzeczy unijnych, ale to już osobny temat. Także pudełeczko bardzo ładne. I teraz cóż, no chyba trzeba przejść do standardowych testów, jakie zawsze wykonuję. Począwszy od testu odbiornika, potem sprawdzenie mocy, czystości widmowej. No i na końcu oczywiście z tego wszystkiego będą jakieś wnioski, co ten radiotelefon, jeśli chodzi o parametry, jest wart. Bo tak ogólnie prezentuje się dobrze, brzmi dobrze, więc wydawałoby się, że urządzenie warte zainteresowania. Ale resztę pokażą pomiary. Wszystko już mamy podpięte, jak widzicie. No więc zaczynam od standardowych pomiarów. Tutaj pogłoszę, żeby... Mam nadzieję, że trochę słychać tam w tle. Zaczynam od pomiarów pasma amatorskiego, czułości na 145 MHz. Później będę przechodził na pasmo 435, a potem w kilku miejscach z całego pasma odbieranego przez to urządzenie. No, jak widzicie, pierwszy pomiar, radio jest w trybie narrow, pokazał czułość przy synadzie 12 dB na poziomie 0,11 mikrowoltów. No, co mam powiedzieć? No, jeszcze żadne urządzenie takiej czułości nie miało. Założę, że przedkłada się to na problemy z odpornością i w środowiskach o dużym poziomie innych sygnałów będzie problem, ale no czułość jest tutaj wręcz rewelacyjna. Idźmy na 435. No i znowu ten ekranik wyskoczył, bo blokada otwarta i nie wiadomo po co. Narrow FM. I 0,12. No więc też rewelacja. Jestem w lekkim szoku. No lecimy dalej teraz poza pasmem amatorskim. 137. Zero 12, 150, 155,
0,11 i 170. Aha, czyli tu nie przyjmuje, widzę. Musi wygasić, albo pierwsze przyciśnięcie wybiera jako zaświecenie, bo nie przyjmuje za pierwszym razem tej cyferki. Zero 10, jeszcze lepiej. No tutaj, aha, wygasił ten zielony. No trochę to takie niewygodne widzę. Ten zielony ekran, który jest, to kompletnie tutaj niepotrzebny. Tu pewnie będzie troszkę gorsza czułość. 0,15, no też nie ma nad czym płakać. 450. Zero 12 i 460. A i znowu nie wstukałem tego. Tak, to tak dla mnie troszkę niewygodna ta obsługa. Zero 13. No więc jeżeli chodzi o czułość, można powiedzieć, że jest rewelacyjna. Teraz przejdę do tego krótkiego testu, którego nazywam testem odporności, ale zobaczymy, czy odbierze w warunkach lekkich zakłóceń, czy urządzenie te odbierze beacon na 2 metry. Także przepinam tutaj wszystko i za chwilę kolejny test. No i mamy już tutaj podpięte, przygotowane właściwie urządzenia. Standardowo Anytone 144-415 i iLuns też na 164-415. Zobaczmy najpierw, jak odbiera to Anytone. No, słyszy. Czekamy, aż się znamiennik zakończy. No i słyszycie, no jest to zaszumione, trzeszczące, ale sygnał jest na 2 kreski. No i teraz uwaga, próbujemy to samo na naszym testowanym urządzeniu. No tak jak się spodziewałem. Śladowo słychać ten sygnał, natomiast no nie jest on z poziomem umożliwiającym odbiór. Także potwierdza się to, co powiedziałem. Wysoka czułość, niska odporność. Także to, co zawsze zaznaczam. W pewnych momentach, w pewnych rejonach to urządzenie będzie rewelacyjne i usłyszymy na nim wszystko, czego nie usłyszymy na przykład na Anytone i na wielu innych, bo czułość przyrządową ma bardzo dobrą. Natomiast w innych rejonach, w pobliżu urządzeń nadawczych, zarówno broadcastingowych, jakichkolwiek innych, no to po prostu na tym urządzeniu nie usłyszymy nic. Tak samo jak będzie się bardziej zatykać w miejscach, gdzie jest wiele urządzeń tego typu ręcznych, samochodowych, czyli na jakichś zlotach, no, czy w rejonach akcji, działań, gdzie dużo służb nadaje, no to on sobie zbytnio tutaj z tymi słabszymi sygnałami nie poradzi. Ale to jest typowy objaw. Niewiele urządzeń tutaj tej klasy wykazywało się jakąkolwiek odpornością i możliwością odbioru. Chciałem zrobić jeszcze jeden test, który chyba już raz wykonywałem. Próba odbioru tego samego beacona przy podłączeniu w torze antenowym filtru wycinającego pasmo broadcastingowe FM, czyli 88-108.
I słyszycie, że już jest tutaj dużo lepiej. Także ewidentnie w tym wypadku takim stałym zakłóceniem, jakiej tutaj powoduje to odczulanie, są sygnały z nadajników FM. Nadajniki są około 20 km, także nie są u mnie pod domem, więc ten sygnał nie jest super potężny. No więc wiadomo, jakby się zachowało takie radio, gdybyśmy tutaj w pobliżu jeszcze nadawali, zwłaszcza w paśmie amatorskim, czy jakimkolwiek tutaj zbliżonym do pasma pracy. Wtedy ten efekt byłby jeszcze gorszy. Ale widzicie, że jest to efekt odczulania, zakłócania przez silne sygnały, w tym wypadku najbardziej radio broadcastingowe, aczkolwiek ten sygnał też nie był tutaj jeszcze idealny. To teraz przechodzę do pomiaru nadajnika. No i tutaj się okaże też, jak to urządzenie sprawuje się, jeżeli chodzi o czystość widma. Jestem już w trybie pomiaru mocy. Częstotliwość 145, moc super mała. No i zobaczmy, co z tego urządzenia wychodzi. No tak jak podawał producent, pół wata. Moc teraz idziemy mała. Jeden wat. No i wszystko na razie się zgadza. Moc średnia. Cztery waty. I moc duża. Siedem 68 wata, czyli prawie 8 watów to urządzenie daje. W którym miejscu to się okaże przy następnych pomiarach. Teraz na szybko dużą moc, już maksymalną, sprawdzę na innych krańcach pasma. Siedem 40, czyli trzyma. Ło! 9,7. No. To chyba jest to radio 10-watowe. Także i 173. Czyli na 155 mega taki mocny wzrost mocy był. Ciekawe czemu. Teraz lecimy na pasmo UHF. Zaczynamy. A jest duża. Zacznijmy od dużej. Tu będziemy schodzić na małą. 7 watów. No to moc ma dosyć sporą. To rzadko się zdarzało, by któreś urządzenie tak ładnie chodziło. Pod warunkiem, że ta moc idzie tam, gdzie powinna. Moc średnia 4 waty. Moc mała około 1 wata, czyli się pokrywa z pasmem VHF. I moc extremely mała 0,41, tam było 0,5. Na podobnym poziomie wróćmy na moc dużą i zobaczymy poza pasmem 400, 7,14, czyli tak samo jak było, 450, 6,80, czyli troszeczkę mniej i 469, 6,90, czyli podobnie. Także jeżeli chodzi o moc, to urządzenie daje około, powiedzmy, 7 watów, ma punkt taki, w którym nawet dochodzi do prawie 10, no ale to kwestia, co z tego urządzenia wychodzi. Teraz sprawdzę na szybko podstawowy taki tutaj pomiar harmonicznych, jeżeli chodzi o pasmo VHF.
7,60 W. Oczywiście na dużej mocy dokładniejsze pomiary będą na analizatorze. No mamy tutaj częstotliwość, no i zobaczmy, uwaga, czy kolejne urządzenie będzie standardowe, niespełniające wymagań, czy tak jak jedno z poprzednich, które praktycznie na tych pomiarach nie pokazało mi tutaj poziomu harmonicznych, mierzalnych tym sprzętem. No niestety, minus 40, minus 32. No to, ja powiem tak, nie ma tragedii, natomiast no dalej jest to poziom niedopuszczalny, tak? Jest to poziom niedopuszczalny. Taki nie powinien się pojawić. Dobrze, zobaczmy jeszcze na 470, tak z grubsza. Jak powiedziałem, dokładnie sprawdzimy na tym drugim sprzęcie. Tu już mamy pomiar i teraz harmoniczna, tylko druga, bo urządzenie, jak wiemy, chodzi do 1 giga. No też kiepsko, przeważnie na UHF-ie troszeczkę to lepiej było. Tutaj też jest na poziomie minus 40, czyli tak naprawdę, oczywiście poniżej nośnej, to nie jest minus 42 dBm, bo byłoby pięknie. Także tutaj ten poziom harmonicznych jest w okolicy 0 dBm, czyli to jest 1 mW. No 1 mW jest to moc, na której można zrobić łączność na kilkadziesiąt, a nawet na kilkaset kilometrów przy odpowiednich warunkach, więc no jest to moc, można powiedzieć, bardzo duża, jeżeli chodzi o emisje niepożądane i zapewne jak ktoś tam na tych kanałach będących harmonicznymi, tych, na których pracujemy, będzie nasłuchiwał, spokojnie nas usłyszy. Ja teraz się przepnę do analizatora, tam jeszcze sobie dokładniej to zobaczymy, jeszcze zrobię selektywne pomiary mocy na poszczególnych 2-3 harmonicznych. Urządzenie już przepiąłem pod analizator widma. Wiemy z poprzedniego pomiaru, że nie jest idealnie. W tej chwili jesteśmy ustawieni na częstotliwość 145 i zobaczmy, jak wygląda podstawowe widmo, bo tutaj nie ma co specjalnie wnikać. Widać było tam już, że nie jest dobrze. Moc duża. No i rzeczywiście nie jest dobrze, bo trzecia harmoniczna, czyli wypadająca w paśmie amatorskim też, czyli 400, jak nadajemy na 145, no wiemy ile jest razy 3, sięga powyżej 0 dBm-ów, także bardzo dużo. Zobaczmy, jak to się przedstawia na małej mocy, bo przeważnie jest tak, że na małej mocy jest jeszcze gorzej. Zejdźmy do, a niech będzie mała, nawet nie będę schodził do tej super małej. No, troszeczkę jest lepiej tutaj. Spadły te poziomy, sięgają do minus 10 dBm, ale nie jest to znacząca różnica, zwłaszcza że zmniejszyliśmy moc. Także wróćmy na tą dużą. Jednak większość osób nadaje na dłużej. I teraz przejdę w tryb pomiaru selektywnego dla właśnie tej trzeciej harmonicznej. Stawione mamy 435 MHz, szerokość pasma 100 kg. No i zobaczmy, co nam pokaże tutaj pomiar selektywny dla konkretnie trzeciej harmonicznej. 145, zgadza się. 6 i 6 dBm. 6,6 dBm to jest 4 mW, troszkę więcej niż 4 mW, czyli nawet nie ten 1 mW. Czyli spokojnie nadając tym radiem, najgorzej jak będzie podpięte pod anteną zewnętrzną, w paśmie amatorskim, dwójkowym, spokojnie będą nas słyszeć i to w dosyć dużym zasięgu na paśmie 70 cm. Także no, urządzenie fajne, ale
Tak jak większość testowanych tutaj niestety nadawczo nie sprostało. Jeszcze ten sam pomiar dla 435. No i mamy to samo, aczkolwiek tutaj to jest duża moc, tak. A tak, bo tam była mała różnica w tamtym sprzęcie, co mówiłem, czyli tutaj druga harmoniczna wypada nawet na poziomie 10 dBm, czyli na 900 mega nadajemy mocą 10 mW. A wyżej 0 dBm, czyli to jest no nie, no to jest troszeczkę tak, troszeczkę za dużo. 435, 870, tak, i 1200, ile? 15? Chyba z matematyką się pogubiłem. No nie, no to większość tych radii chińskich przynajmniej nie siało na paśmie UHF. No te niestety bardzo słabo też wypada w paśmie UHF, więc no nie, to tu jest coś z tym urządzeniem bardzo niedobrze. Zobaczmy jeszcze pomiar selektywny na drugiej harmonicznej. 870 mega, 435 razy 2, 12. No i tu spada jak się grzeje, no ale jest około 12. No widzicie jak to spada cały czas. Ciekawe czy moc też na podstawowej spada. Jest około 12 dBm. No więc to jedno z gorszych urządzeń nadawczo, bo sieje na obydwu pasmach, więc no cóż mogę powiedzieć. Reasumując, dodam jedną rzecz jeszcze, bo tutaj czasami niektórzy nie dowierzają w te pomiary. Ja sam robiąc pomiary już kilkadziesiąt lat też często zastanawiam się, czy coś się gdzieś nie dzieje, zwłaszcza jak pewne pomiary wychodzą nie tak jak trzeba. By się wydawało, oczywiście na pierwszy rzut oka. No niestety dla tych urządzeń wszystkie sprzęty, które mam, są na tyle sprawne, być może w pewnych miejscach już nie trzymają kalibracji, ale są to różnice no, sięgające decybela, może w wysokich zakresach 2. No więc tak jakby w tych naszych pomiarach tutaj nie mające żadnego znaczenia. Nie mierzymy tutaj dokładnych poziomów, tylko orientacyjne. Czy radio na harmonicznych ma minus 60, czy 0 albo plus 15. Czy to będzie plus 15, tak jak tutaj plus 12, czy plus 10, to już nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu jest tragicznie. I wszystko to posprawdzałem najprostszą metodą, czyli sprawdzając kilka urządzeń na moich sprzętach i potem sprawdzając je na sprzętach świeżo kalibrowanych, gdzie wyniki praktycznie były dokładnie takie same. Zresztą wystarczy podpiąć tutaj inne urządzenie, które mam, które wcześniej wykazywało się odpowiednimi parametrami i za chwilę zobaczymy, że nie ma tych prążków, także tutaj to nie jest błąd pomiarowy. A niestety jeszcze na koniec dodam, być może kiedyś zacznę takie filmy robić, bo jest to troszeczkę już denerwujący objaw. YouTube podpowiada mi tu różne filmy i również filmy z takimi pomiarami i niestety muszę stwierdzić, że coraz więcej osób za to się łapie, za pomiary radiowe, no i niestety nie mają o tym żadnego pojęcia, bo zakupienie Tiny SA, czy VNA, czy jakiegokolwiek innego urządzenia nie robi z człowieka fachowca. I znalazłem już parę filmów, na których ktoś badał radiotelefony, które ja miałem i sprawdzałem. Nie ze wszystkich oczywiście filmy robiłem. I pokazuję na tych filmach, że według jego pomiarów te radiotelefony praktycznie nie mają żadnych harmonicznych. Nie wiem jak on to robi, co on ustawia, co jest tam źle, bo nie korzystam z tych sprzętów, które są bardzo fajnymi sprzętami, pod warunkiem, że wiemy jak je używać, jakie mają ograniczenia. Ale coraz więcej takich filmów jest, które pokazują bzdury. Wiele lat temu ja zrobiłem film, na którym pokazałem pewnego amerykańskiego krótkofalowca, który pokazał, że bodajże Jezu więcej sieje niż jakiś Chińczyk, a on robił pomiary, trudno nazwać to pomiarami, przy użyciu SDR Playa i oprogramowania. No i ja na tym swoim filmie pokazałem,
że w ten sposób, idąc dalej, można pokazać, że Motorola jest gorsza od Chińczyka i cokolwiek można udowodnić, jako że nie ma się pojęcia, co się mierzy tak naprawdę w tym momencie. Oczywiście tam przekazałem temu krótkowalowcowi i tak dalej, to więc zostałem zablokowany, a komentarze zniknęły. Także no taki jest poziom niestety większości tutaj tworzących filmy, bo są oczywiście dobre kanały, ale ciężko je znaleźć. Coraz więcej ludzi produkuje materiały niewiele warte, wrzuca je hurtowo, no i później takie rzeczy funkcjonują. Ja staram się, żeby te rzeczy były jak najbardziej rzetelne i odzwierciedlały rzeczywistość. Więc wracając do tego radiotelefonu już tak pokrótko. Fajny sprzęt odbiorczo, natomiast nadawczo no tak jak 90% przeze mnie badanych, a nawet gorzej. Dobry pewnie byłby do satelitów, bo ma dobrą czułość, a jak nadajemy w górę, a zwłaszcza na antenie kierunkowej, która jest dosyć wąskopasmowa, to wytniemy troszkę harmonicznych, a jak pójdą w kosmos, to za bardzo nie zakłócą. To taka oczywiście śmieszna dygresja, no ale do tego się to urządzenie nadaje. Czułość oczywiście, tak jak powiedziałem, dobra zarówno w paśmie, w trybie analogowym, jak i cyfrowym, co tutaj moje próby odbioru słabszego systemu potwierdziły. No więc zostawiam Was z wyborem, czy chcecie siać, czy nie chcecie siać. Jakie tego będą skutki, czas pokaże. Dopóki nie usłyszymy o pierwszych problemach spowodowanych właśnie takimi zjawiskami, aczkolwiek może być ciężko usłyszeć, bo niewiele osób skojarzy, że coś mogło się stać właśnie przez to, że jakieś urządzenie gdzieś tam zakłóciło. No oczywiście tutaj, jeżeli nadajemy w paśmie amatorskim, trzecia harmoniczna, najsilniejsza wypada też w paśmie amatorskim, czyli zakłócamy sami siebie. Więc nie mamy szacunku dla kolegów po prostu. No druga harmoniczna niestety tutaj była troszkę wyższa i ona już nie jest w paśmie amatorskim, tylko w takim troszeczkę innym. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam do komentowania, lajkowania. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu poprzez profil na Facebooku, bo tam jestem, ewentualnie Messengera, na który zaglądam, ewentualnie też poprzez e-mail. Staram się nie wchodzić w dyskusje, zwłaszcza jak nie są na temat, w komentarzach, bo to nie jest miejsce tutaj do tego typu celu. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, ma jakieś propozycje, może udostępnić radia do testów, tak jak kolega Łukasz tutaj, to już jest trzecie radio, jeszcze czwarte będę testował, które od niego do testów tutaj zostały przekazane, za co bardzo dziękuję, bo te filmy mogą powstać. To możecie się ze mną w tych sprawach również kontaktować. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.